Siemanko, dopiero co wstałem. Słuchajcie, mam takie pytanie do Was. Jeżeli myślicie o kebabach, to z jakich krajów te kebaby są według Was najlepsze? Pomyślcie sobie Turcja, Niemcy, Liban, Grecja. A co jeśli Wam powiem, że na Szkocji jest to polski kebab? Witajcie moi drodzy w dzisiejszym epizodzie. Dzisiaj jest wyjątkowy epizod, dzisiaj jest wyjątkowy lokal, który odwiedzimy. Wybieramy się do niego aż do Motherwell. Motherwell, czyli ponownie jedziemy na moją ulubioną Szkocję. I w Szkocji byliśmy już parokrotnie, na Szkocji byliśmy parokrotnie, ale jeden epizod to był taki epizod przygoda, Rothesay, musicie go zobaczyć. Jak już śledzicie mnie od jakiegoś czasu, za co jestem wdzięczny, wiecie dobrze, że ja nie jestem jakimś fanem polskojęzycznych nazw lokali. Ale dzisiaj zrobimy wyjątek, bo dla króla polskiego kebaba na Szkocji robi się taki wyjątek. Mowa o lokalu Polski Kebab w Motherwell i od razu taka ciekawostka, że Polski Kebab w Motherwell wygrał 2 razy pod rząd nagrodę za najlepszy kebab na Szkocji. Wszystkie linki tradycyjnie umieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Tam na ich Facebooku naprawdę ciekawie wyglądają rzeczy, które serwują, bo oni nie tylko serwują kebaby. Tam są zapiekanki, tam są nawet lody. Oczywiście niestety ja się na loda nie załapię, bo w momencie kiedy jedziemy nagrywać, to już nie są w tej ofercie. Z tego również co się zorientowałem tam, jest to syn i ojciec. I nie wiem, no zakładam, że to będzie taki rodzinny biznes, nie? Powiem Wam, że mam ochotę na kebaba, powiem Wam, że ten epizod też będzie trochę inniejszy. Nie mogę się doczekać, żeby tam pojechać, a tym bardziej nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, poczuć tak zwany customer service. Bo żeby tak nie było kolorowo, że wiecie, najlepszy kebab w Szkocji, Polacy są najlepsi i w ogóle wszystko pozytywnie, musi być zawsze coś. No i tym czymś jest niestety, ale takie bad reviews, które oni otrzymują. No i punktem przewodnim tych bad reviews to nawet nie jest tyle co jedzenie, co właśnie nie za bardzo miła obsługa. Pojadę, zobaczę, wszystko omówimy, czyli wajby, porcje, ile za to zapłacę w studiu, które też będzie unikalne, także czekajcie do końca. Nie ma co się na razie przejmować jakimikolwiek bad reviews i w ogóle. Pełna koncentracja na drogę. Jedziemy do Motherwell. Pierwszy raz w życiu tam jadę w ogóle. Kącik Pel bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta albo miasteczka Motherwell. Motherwell to ciekawe szkockie miasto położone w hrabstwie North Lanarkshire, około 20 km na południowy wschód od Glasgow. Choć dziś jest spokojnym ośrodkiem miejskim, ma bogatą historię przemysłową. Przez wiele lat było sercem szkockiego przemysłu stalowego. W XIX i XX wieku działała tu słynna huta Ravenscraig Steelworks, jedna z największych w Europie. To właśnie stal z Motherwell budowała mosty, statki i miasta na całym świecie. Po zamknięciu hut w latach 90. miasto przeszło duże zmiany, przekształcając się w nowoczesne centrum usług i edukacji. Dziś Motherwell jest znane m.in. z drużyny piłkarskiej Motherwell FC, której stadion Fir Park należy do najbardziej rozpoznawalnych w Szkocji. Warto też wspomnieć o Strathclyde Country Park, ogromnym parku rekreacyjnym z jeziorem, ścieżkami rowerowymi i terenami do spacerów. To popularne miejsce dla mieszkańców i turystów, gdzie organizowane są koncerty, biegi i wydarzenia sportowe. Ciekawostka. Nazwa Motherwell pochodzi prawdopodobnie od matki źródła, Mother's Well, świętego źródełka, które miało znajdować się w okolicach Starego Kościoła i być miejscem pielgrzymek już w średniowieczu. Moi drodzy, witamy w Motherwell.
Jesteśmy na miejscu, jest tutaj naprawdę sporo miejsca do zaparkowania. Wielki napis Polski Kebab, który zaraz Wam pokażę. Odcinek troszkę inny. Idę tam. Mam nadzieję, że jakieś przegrywki zrobię tego lokalu, bo już ludzie są. A od drugiej jest otwarcie. Ja jestem tutaj na trzecią. Zawsze jestem tak na otwarcie centralnie, nieraz parę minut wcześniej, ale dzisiaj jest inny epizod, innego kalibru. Po prostu mam inny plan. Nie musiałem być tak na styk. No dobra, polski kebab Motherwell. Idziemy to ogarnąć, PL-owska armio, a my się widzimy za parę godzin. No, za parę godzin. Cyk, cyk, idziemy. Jakiś czas później jakiś dłuższy czas później Zamówienie złożone i powiem Wam, że zastanawiam się, nie chcę ryzykować i jechać do mojego studia / jadłodalni, coś podobnego jak mieliśmy w Nuneaton i nie wiem, czy czasami tutaj tego nie zjeść i podsumować w miejscu, gdzie mamy to podsumować. Dajcie mi chwilę, coś dla Was wymyślę. Powiem Wam tak, poszedłem po rozum do głowy i po prostu nie ryzykuję, że pojadę w lokalizację, w której mam to wszystko zjeść, albo chciałem to wszystko zjeść i będzie ciemno. A gdzie, to zaraz się dowiecie na podsumowaniu, bo podsumowanie na 100 tam zrobimy. Wziąłem wszystko na wynos, ale ten wynos już nie jest wynosem, bo jemy to tutaj. Oczywiście musi być tradycja podtrzymana. Będąc na Szkocji i nie wypić Iron Brew, to tak jak być w Częstochowie i nie pójść na Jasną Górę. Za staw polskiego kebaba, za kolegi tatę, chciałem powiedzieć ojca, ale tata po prostu jest formą grzecznościową bardziej, za kolegi tatę i zakładam za kolegi mamę, bo tam w backgroundzie była, także Was wszystkich pozdrawiam, za Was, za polski kebab, króla kebabów na Szkocji, za Was rodacy i za Was moi drodzy widzowie, aha, i za Motherwell. Wasze zdrówko. A co mamy na starter? Na starter mamy zapiekankę i zapiekaneczka wygląda tak. No to są te minusy brania na wynos, ale zapach i tak się unosi niesamowity. I w ogóle fajnie, że dostałem taki osobny ketchup. Akurat pytałem się o ketchup. Chodzi o to, że ja nie chciałem, żeby on był polewany i przywożony do mnie. Nie? To znaczy sam miałem go przywieźć, ale wiecie o co chodzi. Możecie się spytać o osobno sosy i robi na pewno robotę, ale zanim spróbujemy sosem, próbujemy samą zapieksę. Zapach jest niesamowity. Powiem wam, że dziwne, że fanem pizzy w ogóle nie jestem, a jeżeli chodzi o zapieksy i to jest klasyk w ogóle, chodźcie zobaczcie. Pieczareczki, ser, cebulka. Powiem wam, że ten smak jest naprawdę dobry i nie za bardzo mi się nawet chce go mieszać z ketchupem, ale od tego tu jestem, żeby spróbować wszystkie opcje. Z ketchupem też wymiata. W ogóle kto by powiedział, że Darek będzie siedział w sobotę w Motherwell, godzina w 6:30 wieczorem, popijał
Irn-Bru, zajadał się zapieksą, zaraz wiecie coś innego, w najlepszym kebabie w Szkocji, w polskim kebabie. Tak jak moja jedna z ulubionych piosenek mówi, life is the roller coaster. Co to byłoby za ponad 3-godzinna podróż do Motherwell? Co to byłoby za odwiedzenie najlepszego kebaba na Szkocji, polskiego kebaba bez spróbowania kebaba. Patrzcie na tego rzeźnika. I fajnie, że wziąłem to na wynos, bo wtedy ludzie zamawiający na wynos mogą zobaczyć w ogóle, jak to jest zapakowane i jak to się nie paćka w ogóle. Niezły rzeźnik. To jest w ogóle rozmiar regularny. Nie chciałem dużego, albo tych XXL, albo nie wiem, czy nawet jest XXXL, bo wiedziałem, że biorę zapieksę. Ja wziąłem sobie jagnięcinę. Nie lubię za bardzo mieszać z kurczakiem. Sami wiecie, albo teraz się może dowiecie, ja za bardzo staram się nie jeść kurczaka out. Po prostu w przeciągu tygodnia jem cały czas kurczaki i jak jestem out, no to wiecie, to chcę coś innego. Ale na szczęście mam kurczaka osobno i sobie go spróbuję i wam powiem, jak smakuje. Wziąłem kurczaka po prostu sobie osobno, żeby po prostu spróbować, jak w najlepszym kebabie na Szkocji smakuje kurczak. Kurczak wygląda tak i naprawdę jest tego sporo, a kepsik wygląda tak i już go próbujemy. Na razie biorę sobie fryty, takie friesy, lubię friesy. Red salt, classic. I powiem wam od razu, już teraz mówię, cieszę się, że to jem tutaj, a nie tam, bo jednak temperatura już jest zimno na dworzu, robi swoje. Dobra, czas na mięcho. Zaraz, jeszcze trochę sobie wezmę. Bejżota. Ja wziąłem sobie do tego garlic sos, czyli sos czosnkowy, dla mnie jedyny, który mnie interesuje w kebabach. Ale od razu wam pokażę, chodźcie, od razu wam pokażę, co lubię. Lubię ten dodatek czerwonej kapusty, pomidory, ogórki, to jest też taki klasyk, jest biała kapusta i nie wiem, czy nawet nie jest papryka taka, coś inniejszego. Smak donera też jest super. W ogóle spróbuję tej buły całej. Bez kapuchy. Ale elegancki. I od razu z góry mówię, że to nie jest tak, jak zrobiliśmy u Pawła w Ubeli, że dzisiaj jem to wszystko naraz, nie? Nie, na pewno sobie już trochę zapiekanki zostawiłem, zostawię sobie trochę tego kebaba, zostawię sobie trochę kurczaka i dokończę tam, gdzie mamy studio. Ale żeby dokończyć tego kurczaka, to trzeba najpierw go spróbować. Dobra, próbuję tego kuraka, bo to jest tak naprawdę zimno i on zaraz wystygnie. Delikatne mięcho. I powiem wam, że jak ketchupem zazwyczaj nie zatruwam smaku, to tutaj sobie trochę spróbuję, bo ten ketchup też daje radę. Ja już jedzonko zjadłem, teraz uciekam w miejsce podsumowania, ale zanim w ogóle podsumujemy, to czas na deser. Na co? No deser! A co? Polski kebab, najlepszy kebab w Szkocji musi mieć, mam nadzieję, zaraz zobaczymy, najlepsze desery w Szkocji. I to jest ciasto, napiszcie mi w komentarzu, czy to jest jakiś
leśnik, mchnik, coś takiego, nie? Ja już w hotelowym zaciszu, ciepło i jeszcze raz ciepło, herbatka hotelowa, która mnie rozgrzeje, kawy nie biorę, ale herbata teraz. No i próbujemy ciacha. Powiem wam, że nawet jak rozkrajałem je, to było takie delikatne. Jeżeli wy macie ochotę na ciasto tam nabyte, to lepiej się spieszcie, bo one bardzo szybko znikają i wcale się nie dziwię. Po pierwsze, cieszę się bardzo, że podjąłem decyzję, aby nie ryzykować i zjeść sobie w polskim kebabie. Po drugie, polski kebab, najlepszy kebab w całej Szkocji, zasługuje na podsumowanie w konkretnym miejscu, a niestety w miejscu, w którym jestem, to jest lokalizacja studia, jest trochę ciemno. Czyli co? Czyli ja idę spać i widzimy się rano. Hej! Wcześnie rano Dzień dobry Motherwell, dzień dobry Szkocjo i dzień dobry Wam, moi drodzy widzowie. Witam Was w niedzielny poranek z lokalizacji studia, który teraz w końcu dzięki dziennemu światłu możecie ujrzeć. A gdzie dokładnie jesteśmy? Jesteśmy w Hamilton, a dokładniej w Hamilton Park i jest tutaj tor wyścigowy konny. Widzicie, taki tor konkretny. Wiedziałem o tej lokalizacji studia i rozmawiałem z chłopakami ode mnie z pracy i powiedzieli, że naprawdę Hamilton jest konkretnym torem wyścigowym i idealnie się złożyło, bo dzisiejszy konkretny lokal podsumowujemy w konkretnym miejscu. Zanim w ogóle wjedziemy w te podsumowania, to i zanim wjadą podziękowania, to chciałbym Wam tylko powiedzieć taką szybką prywatkę, że jestem tutaj z samego rana przed śniadaniem. Po prostu chcę to wszystko ogarnąć. Nie widziałem, jak tutaj ludzie przychodzą. Czy tu będzie busy może, czy może jakiś event jest, nie mam pojęcia. Także nagrywamy to, jemy śniadanie i uciekamy do domu. Dobra, czas na podziękowania. Po pierwsze chciałbym podziękować Tobie, Rafale, za gościnę. Chciałbym podziękować Panu Mirkowi za looking after me. I chciałbym podziękować Pani Alicji za po prostu przygotowanie tych jakich dań, zaraz się dowiecie. Ostatnie podziękowania są dla kolegi, którego poznałem stojąc w kolejce po te kebaby i zapiekanki, jak już widzieliście. Kolega jest moim najświeższym subskrybentem i za to Tobie bardzo dziękuję i pozdrawiam Ciebie serdecznie. Koniec pozdrowień. Zacznijmy może od podsumowania polski kebab w Motherwell, od lokalu. Lokal, naprawdę jest to wszystko tam dobrze zorganizowane. Wchodzicie, on w ogóle leży w takiej industrialnej okolicy, ale dzięki temu macie miejsca parkingowego sporo, nie musicie nic płacić i fajnie, że możecie też sobie tam usiąść. Możecie usiąść sobie na zewnątrz, tam gdzie ja siadłem i jest po prostu ściana, jest zadaszenie, jest taki heating, wiecie, taki wysoki, gazowy. I naprawdę nawet teraz, a już jest zimno, już samochody są oszronione, to tam można było zjeść. Na moje szczęście akurat trafiłem w moment, gdzie już nie było tam nikogo i jedyne co to sobie osoby siadały i czekały na moment, w którym ich jedzenie jest gotowe. Także to jest fajne. Fajna jest też maszynka taka a la McDonaldowa, przez którą możecie zamówić sobie. Fajne jest to, że dostajecie pagery. Nie ma żadnego wołania, żadne jakieś numerki czy coś takiego. Dostajecie normalnie profesjonalnego pagera, on Ci tam pika, jak jest gotowy i sobie podchodzisz. Także to jest na plus. Bardzo dużo jest też takich małych... Fajnie, że w ogóle oczywiście te nagrody, te zdjęcia, to wszystko jest pokazane dla nas. Fajny jest licznik TikToka, to jest chyba taki wspólny, nie wiem, lajki czy coś takiego, ale fajnie tam non-stop chodzi, teraz widzicie. Cukiereczki, no takie najstacze, nie? Ja to lubię i w kebabie chyba nigdy się nie spotkałem jeszcze z takim czymś. Jeżeli chodzi o smak jedzenia, to zdaję sobie sprawę, że każdy po prostu ma indywidualne kubki smakowe. Ja nie mam się o co przyczepić.
pyszne surówy, świeże surówy, chrupkie. Ten doner też naprawdę dobry, bo na wideo może tego tak nie pokazywałem jednak, ale jak sobie tam później grzebałem, wiecie, tego samego donera, to naprawdę on fajnie smakuje po prostu. Zapieksa mega. Nie mam o co się wszczepić, jedyne co to tylko żałuję, że jest zimno i lody nie były serwowane, nie? Ale właśnie, prawie że zapomniałem, ale to ciasto, w ogóle fajny pomysł jest z tymi ciastami. Fajny pomysł jest też z czymś takim, jak już zauważyliście, serwują, można nabyć w okresie, w którym tu jestem, można nabyć kapustę. Mam tych woreczków 3, 2 dla mnie, a 1 dla Ciebie, Magdaleno. Magdalena to jest moja koleżanka z pracy, której powiedziałem, że się wybieram i tam jest kapusta i chciała jedno opakowanie i to jest koleżanka, która subskrybuje, ale nie ogląda mnie. Także Pani Magdaleno, jeżeli tego odcinka nie obejrzysz i nie polajkujesz tego odcinka, to już więcej ode mnie kapusty kiszonej nie dostaniesz. Dobra, może wjedziemy najpierw w kontrowersje, a później ceny i ogólny werdykt. Jeżeli chodzi o kontrowersje, to wiadomo, obsługa klienta i powiem Wam coś. Przyjeżdżając tam, tak jak wszędzie przyjeżdżam zazwyczaj, chcę na sam początek przyjechać, żeby sobie przegrywki lokalu zrobić, żeby z właścicielami porozmawiać, zanim klientów nie będzie. Ale tutaj miałem obsługę czasową i bardzo dobrze to wyszło. A dlaczego tak dobrze wyszło? Bo Rafał, pan Mirek i pani Alicja to jest rodzina, są rodzice Rafała. Także ogólnie Rafał, on mnie kojarzył z twarzy, nie wiem czy pan Mirek mnie kojarzy i to było kluczowe, bo Rafała nie widziałem, ja sobie stanąłem, po prostu już było naprawdę sporo ludzi, a ja tam byłem koło 3, czyli godzina po otwarciu, już tyle ludzi było. I stałem sobie z boku, nie ma szans, żeby pan mnie zauważył, bo po prostu tyle ludzi było. I obserwowałem. I naprawdę szacun dla pana Mirka, bo powiem wam coś jeszcze, że w takim wieku tam jest tyrka, nie? Tam jest obsługiwanie klienta. Jeżeli nigdy nie pracowaliście z obsługą klienta tak twarzą w twarz, no to po prostu nigdy nie będziecie wiedzieć, co to jest, nie? Ja jedyną obsługę klienta to miałem na bramkach przez sporo lat, ale tam jest inaczej, tam po prostu no możesz odgburzyć, możesz odpyskować, jeżeli nie masz dnia, to ci nie obchodzi i masz kogoś, klienta gdzieś. Tutaj jest niestety inaczej, w takim biznesie musisz szczerzyć te zęby, a nie zawsze się chce. Nie myślcie, że ja zawsze zacieszam. Nieraz też mam momenty, że lepiej do mnie nie podchodzić i wtedy po prostu nie nakręcam epizodów, a biznes tutaj musi być otwarty. To jest jeden powód, dla którego należy się szacunek dla pana Mirka. Drugi powód to jest taki, że mieszkając tutaj ponad 20 lat, poznałem rodaków w różnym wieku. W wieku pana Mirka, w wieku młodszym nawet ode mnie, a takich sporo. I powiem wam, że szacun dla pana Mirka za to, że stara się rozmawiać po angielsku też. Nie? Znam tyle ludzi, którzy nie wiadomo ile lat tu siedzą i ani me, ani be, nie? Także tutaj jest szacun, tyrka, pan Mirek kroi donery, biega na zaplecze, jak są lody, jeszcze lody daje, tu odbiera, tu pager podaje. Masakra. I nie chcę, żeby to wybrzmiało teraz jak jakieś wybielenie pana Mirka, po prostu no też zrozumcie, że nie każdy ma takie podejście lekkie i w ogóle i też zrozumcie, że no ktoś po drugiej stronie może ma ciężko, nie? Ale daje radę dalej, nie? Także słuchajcie, bądźcie trochę bardziej wyrozumiali. Jeżeli chodzi o mnie, to kontakt z panem Mirkiem, jak i z Rafałem miałem jak najbardziej na plus. No i miałem kontakt fajny z koleżanką Mają. Mam nadzieję, bo koleżanka Maja w ogóle dba o to, żeby tam było czysto, a naprawdę byłem zaskoczony. Ale to też, wiecie, to też chodzi o klientelę. Po prostu my tak mamy, że jednak jakiś porządek trzymamy
i tam było naprawdę czysto. Także mam nadzieję, że nie przekręciłem Twojego imienia, Maju, i dla Ciebie też lecą pozdrowionka z mroźnego Hamilton. Ostatnia prywata, zanim wjedziemy w ceny. Powiem Wam, że w wielu miejscach byłem, w wielu kebabach byłem i nawet na drzwiach. No nie stałem na kebabach, ale nieraz też szło się, nie wiem, czy to pomóc pod kebab, czy po prostu ten, i wiem jak busy jest, to tutaj to był jeden z bardziej busy kebabów, jakie widziałem. Tam naprawdę ludzie przyjeżdżali, wychodzili, non stop tam ktoś siedział. To jest niesamowite i w ogóle nie mam żadnych udziałów tam w polskim kebabie, nie są jeszcze w nowojorskiej giełdzie, ale siedziałem tak sobie z boku i tak duma mnie rozpierała, że Rafał z panem Mirkiem, z paną Alicją stworzyli po prostu takie miejsce, kebab, w ogóle kebab, że tam ludzie, i to nie tylko Polacy, bo tam byli Szkoci i chwilę ze Szkotami porozmawiałem i w ogóle no mega fajnie. Jeżeli chodzi o ceny, to zjadłem sobie zapiekankę i ta zapiekanka kosztowała 10 funtów. Wziąłem sobie również kebaba z frytkami, z mięsem. Ja wziąłem sobie osobiście jagnięcinę i ten kebab kosztował 11,50. Iron Brew kosztowało 2 funty. I ciasto, którego nazwy specjalnie się przez noc nie dowiadywałem, bo mam nadzieję, że moi drodzy widzowie napiszą w komentarzach, co to jest. To ciasto kosztowało 3 funty. Za całość w Motherwell w polskim kebabie zapłaciliśmy 26,50. Jeżeli chodzi o ceny, 26,50 za to, co zjadłem, to uważam, że cena jest naprawdę atrakcyjna, no bo zazwyczaj nikt nie bierze zapiekanki, kebaba i ciasta na jedną osobę. Zazwyczaj bierzecie to sobie może na dwóch, nawet ciasta nie bierzecie czy coś i już tam spada. Jeżeli chodzi o porcje, to też każdy, jeżeli masz siłę, masz pojemność, wziąć sobie XXXXL, nie wiem, jakiś tam największy, to sobie bierzesz. Ja wiedziałem, że chcę sobie 2 dania i wiedziałem, że chcę sobie deser jeszcze spróbować, to sobie wziąłem takie małe, także na porcję nie ma sensu się wypowiadać. Jedyne co to mogę powiedzieć, że ta zapiekanka była pojemna, nie była jakaś wielka, w moim przypadku akurat tu pasuje. Nie była jakaś wielka i nie była jakaś mała, była naprawdę dobra. Nic nie pozostaje mi innego, jak wydać werdykt na temat polskiego kebaba w Motherwell. Polski kebab w Motherwell, lokal, uważam za, to są fanfary dla świeżaków, za lokal, który smaczy. Idealne jedzenie, no najlepszy kebab. Świetne towarzystwo, ja złego słowa nie mam co powiedzieć pod publiczkę czy coś, po prostu fajnie mi się z nimi rozmawiało, serwis mega profesjonalny, to wszystko jest poukładane, tam jest tak busy, że nawet w deliverkę się nie bawią. Wszystkie linki dam w opisie, musicie mi wybaczyć, jeżeli trochę seplenie czy coś, ale ja naprawdę niedawno co wstałem i mówię raz, dwa, uciekam tutaj. Dla mnie smaczy. Dzięki jeszcze Rafał raz za Twoją gościnę i w ogóle chciałbym tak powiedzieć, taki drobny apel do Was. Zaraz będzie wschód słońca. Drodzy mieszkańcy Motherwell albo ogólnie Szkocji, mam nadzieję, że szkoccy rodacy obejrzą ten epizod. Poproszę Was o polecajki. Jakieś lokali w Szkocji, na Szkocji i w ogóle w Anglii, nie? Dawajcie mi polecajki, please. Bo nieraz jest tak, że nawet Google nie pokazuje. Także to mamy za sobą, wszystko mamy za sobą. Ja znikam na śniadanie, podpakować się i uciekamy. Dzięki bardzo Szkocjo, że nie padałaś, a Wam życzę spokojnego dnia, spokojnego tygodnia, nie przepracowywać się, uśmiechać się i bądźmy nieraz wyrozumiali, nie wiemy kto, kiedy, jaką historię kryje życiową i co. I widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19 UK czasu. Hej!